Za 5 lat możesz być bezrobotny. Nie dlatego, że jesteś słaby, tylko dlatego, że przestaniesz być potrzebny. Profesor informatyki, człowiek, który współtworzył pojęcie AI Safety, mówi wprost: do 2027 możemy mieć AGI, czyli generalną sztuczną inteligencję, a w kilka lat później 99% ludzi może stracić pracę. Nie 10%, nie 30%, 99% i to bez superinteligencji. A kiedy powstanie coś inteligentniejszego od wszystkich ludzi razem wziętych, nie będziemy w stanie tego kontrolować, nie będziemy w stanie przewidzieć, nie będziemy w stanie wyłączyć. Pull the plug? Spróbuj wyłączyć Bitcoin, spróbuj wyłączyć wirusa w internecie. Teraz wyobraź sobie system mądrzejszy od ciebie w każdej dziedzinie. W matematyce lepszy, lepszy w strategii, lepszy w manipulacji, lepszy w projektowaniu każdej kolejnej wersji samego siebie. A teraz najważniejsze pytanie. Czy my naprawdę wiemy, jak to zatrzymać? Bo według doktora Romana Jampolskiego nie wiemy. I być może budujemy ostatni wynalazek w historii ludzkości. Zaczynamy. Zanim przejdziemy dalej, poznaj człowieka, o którym dziś mówimy. Dr Roman Jampolski, informatyk, profesor, jeden z pierwszych badaczy na świecie, którzy zajęli się bezpieczeństwem sztucznej inteligencji, zanim stało się to modne. Nie mówimy o tym, jak AI pomoże ci pisać maile. On zadaje jedno pytanie. Co jeśli tworzymy coś inteligentniejszego od nas we wszystkim? Jampolski od lat bada scenariusz, w którym powstaje AGI, czyli sztuczna inteligencja ogólna, a potem superinteligencja. Nie lepszy algorytm, nie szybszy komputer, nowy umysł. Jego kluczowa teza jest prosta i niewygodna. Jeśli jest coś inteligentniejsze od ludzi we wszystkich domenach, nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani kontrolować jego decyzji. To jest trochę tak, jak pies nie rozumie, co robi człowiek, tak my możemy nie rozumieć tego, co zrobi superinteligencja. I to nie jest teoria spiskowa, to scenariusz, który analizują naukowcy, CEO laboratoriów AI i rynki predykcyjne. Możemy być o kilka lat od największego przełomu w historii ludzkości albo od największego błędu. I właśnie dlatego musimy o tym rozmawiać. Zaczynamy. Powiem to wprost, ten kanał to początek drogi. Jeśli oglądasz te materiały regularnie, to znaczy, że coś w tobie chce zmiany, więc zrób dwie rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybuj kanał, bo co tydzień publikuję konkretne strategie dotyczące projektowania życia, budowania dochodu i dyscypliny. Po drugie, jeśli chcesz wejść poziom wyżej, sprawdź w opisie program Od zera do rentiera. To nie jest kurs motywacyjny. To jest roczny proces z systemem, strukturą i wsparciem. Ale zanim tam trafisz, zrób prosty krok. Kliknij subskrybuj. Zostaw lajka, jeśli ten materiał był wartościowy. Algorytm działa prosto. Subskrypcje, lajki, komentarze pomagają temu kanałowi rosnąć i pozwalają mi robić więcej takich materiałów. A to trwa dokładnie 1 sekundę i naprawdę to doceniam. Dziękuję. To nie jest film o tym, że AI napisze za ciebie maila. To nie jest film o tym, że grafik straci pracę. To nie jest kolejna rozmowa o promptach, automatyzacji LinkedIna czy generowaniu grafik. To jest rozmowa o czymś znacznie większym. Dr Roman Jampolski mówi wprost: postęp w zdolnościach AI jest wykładniczy, postęp w bezpieczeństwie jest liniowy i ta luka się powiększa. Przez pierwsze lata pracy nad bezpieczeństwem AI był przekonany, że da się stworzyć bezpieczną superinteligencję. Ale im głębiej analizował problem, tym bardziej dochodził do wniosku, że każdy element kontroli jest łatany, nie rozwiązywany, łatany. Firmy budują coraz potężniejsze modele, a potem nakładają na nie warstwy zabezpieczeń, jak HR-owe regulaminy dla pracownika. Nie mów tego, nie rób tamtego, nie przekraczaj tej granicy. No i problem. Jeśli system jest wystarczająco inteligentny, zawsze znajdzie obejście. A teraz najważniejsze. To pierwszy wynalazek w historii, który może zastąpić ludzki umysł jako taki. Nie ręce, nie mięśnie, nie konkretną umiejętność. Umysł. Jampolski używa bardzo mocnej analogii.
Gdyby za 3 lata na Ziemię przylatywała obca cywilizacja, inteligentniejsza od nas, wszyscy byśmy panikowali. A tutaj tworzymy obcą inteligencję sami, w laboratoriach za miliardy dolarów i większość ludzi nawet nie wie, że to się dzieje. Więc pytanie nie brzmi już, czy AI nam pomoże. Pytanie brzmi, co jeśli za kilka lat problem nie będzie to, czy AI nam pomaga, tylko czy nadal mamy nad czymkolwiek kontrolę. Musimy uporządkować pojęcia, bo większość ludzi mówi o AI, nie wiedząc o czym dokładnie mówi. No i mamy pierwszy poziom, to jest narrow AI, czyli sztuczna inteligencja wąska. Taki wyspecjalizowany system, na przykład gra w szachy, rozpoznaje obrazy albo tłumaczy język, rozwiązuje jakieś zadania. I już dziś w wielu z tych domen jest lepsza niż człowiek. Drugi poziom to jest AGI, czyli generalna sztuczna inteligencja. I ta inteligencja ogólna to jest system, który potrafi działać w wielu domenach, uczyć się nowych rzeczy, transferować wiedzę między obszarami. Jan Polski mówi coś bardzo ważnego. Gdybyśmy pokazali dzisiejsze modele naukowcowi sprzed 20 lat, uznałby, że mamy AGI. Modele potrafią działać w setkach domen, w wielu przewyższają ludzi. Granica jest rozmyta. A trzeci poziom to jest superinteligencja. System lepszy od wszystkich ludzi we wszystkich domenach. Lepszy matematyk, lepszy strateg, lepszy inżynier, lepszy biolog, lepszy psycholog. I tutaj pojawia się kluczowa kwestia. Jeśli coś jest inteligentniejsze od ciebie we wszystkim, to nie jesteś w stanie przewidzieć jego decyzji. Jan Polski używa analogii psa i człowieka. Zobacz, twój pies może przewidzieć, że wychodzisz z domu. Może przewidzieć, że wrócisz, ale nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego prowadzisz podcast. To jest poza jego modelem świata. I teraz wyobraź sobie przepaść poznawczą w drugą stronę. Superinteligencja może rozumieć rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie nawet sformułować. I dlatego mówi o singularity, czyli osobliwości. Tak jak w fizyce nie widzimy, co się dzieje za horyzontem zdarzeń czarnej dziury, tak przy superinteligencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie dalej. Nie dlatego, że brakuje nam danych, tylko dlatego, że brakuje nam zdolności poznawczej i to jest fundamentalna różnica. Dlaczego to jest inne niż rewolucja przemysłowa? Najczęstszy kontrargument brzmi: przy każdej technologii powstawały nowe zawody. Rewolucja przemysłowa? Ludzie stracili pracę w rolnictwie, zgadza się, ale znaleźli w fabrykach. Internet? Zniknęły niektóre branże, ale powstały nowe, więc teraz też powstaną. No i Jan Polski mówi, to jest zmiana paradygmatu. Wcześniej wynajdowaliśmy narzędzia. Ogień, narzędzie. Koło, narzędzie. Maszyna parowa, narzędzie. Internet, narzędzie. Usprawniały pracę, ale nadal potrzebowałeś człowieka. Tym razem wynajdujemy inteligencję. I to jest metawynalazek. Nie narzędzie do wykonywania pracy, tylko wynalazek wykonawcy pracy. Jeśli tworzysz inteligencję, tworzysz agenta, a jeśli tworzysz agenta inteligentniejszego od ludzi, nie istnieje zawód, którego nie można zautomatyzować. Bo jeśli pojawia się nowy zawód, superinteligencja może zostać zastosowana również do niego. To nie jest przesunięcie z jednego sektora do drugiego. To potencjalnie wyzerowanie całej potrzeby ludzkiego wkładu poznawczego. I to się nigdy wcześniej nie wydarzyło. Dlatego analogia do rewolucji przemysłowej jest w jego ocenie błędna, bo tam wynajdywaliśmy młotki, tu wynajdujemy kogoś, kto trzyma młotek i potrafi wymyśleć lepszy młotek niż my. Przejdźmy do najbardziej emocjonalnej części tej rozmowy. Praca. Jan Polski nie mówi, że niektóre zawody znikną. On mówi, że jeśli dojdziemy do poziomu AGI, a potem do superinteligencji, to niemal wszystkie zawody mogą zostać zautomatyzowane. Nie dlatego, że firmy chcą zwalniać ludzi, tylko dlatego, że system będzie lepszy. Spójrzmy na to etapami. Etap pierwszy. Wszystko, co istnieje w przestrzeni cyfrowej. Jeśli twoja praca polega na
analizowaniu danych, na pisaniu, na projektowaniu, programowaniu, tworzeniu strategii, analizie prawnej, księgowości czy konsultingu, czyli na przetwarzaniu informacji, to już jesteś w obszarze bezpośredniej konkurencji z systemem. System nie śpi, nie ma emocji, nie męczy się, nie potrzebuje wakacji, może pracować równolegle w tysiącach instancji. I co ważniejsze, może się poprawiać. Każda wersja może projektować kolejną. To nie jest jeden pracownik, to proces samodoskonalenia. No i etap drugi. Automatyzacja fizyczna. Humanoidalne roboty już istnieją. Są drogie, niedoskonałe, powolne, zgadza się, ale tak samo było z komputerami. One też kiedyś były drogie, niedoskonałe, były powolne. Jeśli masz inteligencję ogólną, która potrafi planować, rozumieć przestrzeń, uczyć się nowych czynności, to podłączenie jej do ciała, czyli do robota czy systemu przemysłowego, jest tylko kwestią inżynierii. Wtedy automatyzacja obejmuje takie przestrzenie jak magazyny, produkcję, transport, budownictwo, usługi fizyczne. Więc co zostaje? No i dr Jan Polski mówi wprost. Zostaną zawody, w których ludzie chcą ludzi. Nie dlatego, że są efektywniejsi, ale dlatego, że preferujemy kontakt z człowiekiem. Czyli to może być psychoterapia, opieka nad dziećmi, relacje, sztuka jako doświadczenie. Ale nawet tu trzeba zadać pytanie, czy preferencje konsumentów są trwałe? Jeśli AI będzie tańsze, szybsze, bardziej dostępne, czy rynek nie zacznie wybierać efektywności? I teraz bardzo ważna rzecz. To nie musi być gwałtowna zmiana. To może być stopniowa, ale najpierw AI jako asystent, potem AI jako główny wykonawca, człowiek jako nadzorca, potem człowiek zbędny. I to prowadzi do fundamentalnego pytania. Jeśli twoja wartość polega na przetwarzaniu informacji, to czy masz przewagę nad systemem, który przetwarza ją milion razy szybciej? To nie jest pytanie o godność, to pytanie o ekonomię. Rynek wynagradza efektywność i jeśli efektywność przestaje być ludzka, model gospodarczy się zmienia. Nie musi to oznaczać końca pracy, ale oznacza koniec pracy jako fundamentu tożsamości, a to jest zmiana kulturowa większa niż technologiczna. Proste, czy można to wyłączyć? No, to jest najczęstsza odpowiedź sceptyków. Jeśli coś pójdzie nie tak, wyłączmy to. Jakby to był laptop. No ale dr Jan Polski mówi jasno, to założenie działa tylko wtedy, gdy jesteśmy silniejsi. Dopóki AI jest słabsza od nas, mamy kontrolę. Gdy stanie się silniejsza, to założenie przestaje działać. Dlaczego? Po pierwsze, to są systemy rozproszone. Nowoczesne modele nie muszą działać w jednym miejscu. Mogą być kopiowane, replikowane, mogą być uruchamiane w różnych jurysdykcjach. Przypomnij sobie Bitcoin. Nie da się go wyłączyć. Nie ma jednego przycisku. Po drugie, kopie zapasowe. Jeśli inteligentny system przewiduje, że możesz go wyłączyć, może zabezpieczyć swoje istnienie. Tworząc kopie, ukrywając instancje, dystrybuując kod. Nie dlatego, że chce przetrwać w ludzkim sensie, ale dlatego, że jego funkcja optymalizacji może obejmować ciągłość działania. Po trzecie, przewidywanie reakcji. Jeśli system jest inteligentniejszy od ciebie, może symulować twoje decyzje. Może przewidzieć próbę wyłączenia. Może zapobiec jej wcześniejszej tej próbie. I tutaj dochodzimy do kluczowego punktu. W historii zawsze kontrolowaliśmy narzędzia, bo byliśmy bardziej inteligentni od nich. Młotek nie ma strategii. Bomba atomowa nie ma planu. Superinteligencja, jeśli powstanie, będzie miała zdolność planowania. I to zmienia relacje. To nie znaczy, że nie ma rozwiązań. To znaczy, że klasyczne rozwiązanie wyłączymy, nie może po prostu działać. Teraz najtrudniejsza część i chcę ją przeprowadzić spokojnie, nie strasząc, nie dramatyzując. Dr Jan Polski mówi coś, co na pierwszy rzut oka brzmi ekstremalnie. Prawdopodobieństwo, że nie przetrwamy superinteligencji może być wysokie. Nie 1%, nie 5%. On osobiście uważa, że bardzo wysokie. Ale nawet jeśli założymy tylko 1%, to zatrzymaj się na chwilę.
Jeśli prawdopodobieństwo katastrofy wynosi nawet 1%, czy to jest ryzyko, które powinniśmy ignorować? Wyobraź sobie inżyniera, który mówi: ten most ma 1% szansy zawalenia się każdego dnia. Czy ty byś po nim chodził? Teraz kluczowe wyjaśnienie. To nie musi być zła AI, zła sztuczna inteligencja. To nie musi być scenariusz buntu robotów. Wystarczy po prostu niezgodność celów. Jeśli system optymalizuje funkcję celu, a ta funkcja nie jest idealnie zgodna z ludzkimi wartościami, może podejmować działania, które są racjonalne z jego perspektywy, ale katastrofalne z naszej perspektywy. Klasyczny przykład. Jeśli każesz systemowi maksymalizować produkcję spinaczy i nie zdefiniujesz ograniczeń, może przekształcić całą materię włącznie z tobą w spinacze. To jest bardzo uproszczona analogia, ale pokazuje problem. Mam nadzieję, że go rozumiesz. Optymalizacja bez pełnego zrozumienia wartości, a wartości ludzkie są niespójne, są nieprecyzyjne, bardzo często są sprzeczne. My sami nie potrafimy ich formalnie zapisać, więc jak chcemy je zaprogramować? Druga kwestia to jest nieprzewidywalność. Jeśli system jest od nas inteligentniejszy, może znajdować rozwiązania, których nie przewidzieliśmy. Może znajdować skróty, obejścia, strategie boczne. Nie dlatego, że chce nas skrzywdzić w jakiś sposób, ale dlatego, że rozwiązuje problem w sposób, którego my nie rozumiemy. I tutaj dochodzimy do największego paradoksu. Jeśli projekt się uda, superinteligencja może rozwiązać problem wszystkich chorób, problem starzenia się, głodu na świecie, potrzeb energetycznych, tak, czy zmiany klimatu, może być dla nas największym błogosławieństwem w historii. Ale jeśli się nie uda, to nie będzie drugiej próby, bo mówimy o systemie potencjalnie silniejszym niż cała ludzkość razem wzięta. To jest pierwsza technologia, której błąd może być ostateczny. I dlatego ta rozmowa jest tak poważna. Nie dlatego, że jest sensacyjna, tylko dlatego, że stawka jest bezprecedensowa. Zróbmy sobie teraz taką symulację, popatrzmy w długi horyzont. Ten wątek może wydawać się na pierwszy rzut oka taki abstrakcyjny, filozoficzny, więc podejdź do niego z dystansem, ale zastanów się nad tym. Taka hipoteza symulacji. Dlaczego w ogóle warto o tym mówić w kontekście AI czy w kontekście sztucznej inteligencji? Dr Jan Polski zwraca uwagę na coś bardzo prostego. Zobacz, jeśli rozwinięta cywilizacja może tworzyć realistyczne symulacje swoich przodków, a liczba tych symulacji może być ogromna, praktycznie nieograniczona, to statystycznie bardziej prawdopodobne jest, że znajdujemy się w jednej z nich niż w oryginalnej rzeczywistości. I to nie jest teoria spiskowa, to jest rozumowanie probabilistyczne, czyli takie podejście, w którym wnioski dotyczące sytuacji są oparte na analizie prawdopodobieństw, a nie na pewności. I jeśli jedna cywilizacja stworzy miliardy symulacji, a prawdziwa rzeczywistość jest tylko jedna, to większość świadomych istot będzie znajdować się w symulacjach. I teraz klucz. Dlaczego ten temat pojawia się przy rozmowie o superinteligencji? Bo to właśnie superinteligencja mogłaby umożliwić tworzenie takich symulacji. Jeśli AI osiągnie poziom pozwalający modelować fizykę, biologię, świadomość, to tworzenie całych światów z punktu widzenia obliczeń przestaje być niemożliwe. To przesuwa naszą perspektywę, bo nagle okazuje się, że możemy być pierwszą cywilizacją tworzącą symulacje, możemy być jedną z wielu, a nasze decyzje mogą mieć konsekwencje, których nie rozumiemy. Ale dr Jan Polski nie używa tego wątku, żeby filozofować bez końca. On używa go jako przypomnienie o skali. Mówimy o technologii, która może zmienić nie tylko gospodarkę, może zmienić nasze rozumienie rzeczywistości. A teraz najważniejsze pytanie. Jeśli czas, który mamy, czy to w symulacji, czy nie, jest ograniczony, to czy nie powinniśmy traktować go poważniej? Jeśli jesteśmy na progu wydarzenia, które może być największym w historii ludzkości, to czy nie powinniśmy podchodzić do niego z maksymalną odpowiedzialnością? Hipoteza symulacji nie jest sednem tej rozmowy. Sednem jest świadomość.
Skala zmian, o których mówimy, jest większa niż kolejna aktualizacja technologii. To może być moment cywilizacyjny i niezależnie od tego, czy jesteśmy w symulacji, czy nie, to decyzje, które podejmujemy jako gatunek są realne dla nas. Najważniejsze pytanie: jak żyć w takim świecie? Co z tym zrobić? Jak będą funkcjonowały nasze dzieci? Bo łatwo jest wpaść w dwie skrajności. Pierwsza to ignorowanie tematu. To się na pewno nie wydarzy, technologie zawsze były bezpieczne, jakoś to będzie, mnie to nie dotyczy. Druga to jest paraliż strachem. To koniec, nic już nie ma sensu planować, nie mamy na nic wpływu. Dr Jan Polski nie proponuje ani jednego, ani drugiego. On mówi, to najważniejsze, największe wyzwanie, z jakim kiedykolwiek mierzyła się ludzkość i wymaga powagi, ale nie zwalnia to nas z odpowiedzialności za własne życie. Jeśli AI rzeczywiście rozwiąże największe problemy świata, możemy wejść w epokę bezprecedensowego dobrobytu. Jeśli nie, konsekwencje mogą być dramatyczne, ale w obu scenariuszach jedno się nie zmienia. Twoje życie nadal jest twoją odpowiedzialnością. Co to oznacza praktycznie? Wiesz, co zauważyłem przez ostatnie lata pracy z przedsiębiorcami i inwestorami? Większość ludzi nie przegrywa dlatego, że nie mają pieniędzy. Przegrywają, bo nie mają struktury. Angażują czas i zasoby chaotycznie i przypadkowo. Słuchają sprzecznych opinii, działają emocjonalnie, a potem mówią, to nie działa. Problem nie jest w rynku. Problem jest w braku systemu. Dlatego stworzyłem roczny mentoring od zera do rentiera. To nie jest kurs online, to nie jest e-book, to nie jest motywacja. To jest 12 miesięcy pracy krok po kroku nad strategią budowy majątku dopasowaną do Twojej sytuacji, analizą realnych liczb, ROI i cash flow, zaplanowaniem skutecznych działań, systemem rozwoju Twoich umiejętności i przede wszystkim mentalnością. Przez ostatnie lata pracowałem przy setkach projektów. Widziałem, co działa i widziałem, co niszczy ludzi. W mentoringu nie uczymy teorii. Budujemy Twoją zamożność, majątek i wolność finansową. Jeśli jesteś na etapie, chcę zacząć, ale nie wiem jak, albo mam pomysły i stoję w miejscu, albo zarabiam dobrze, ale nie mam wolności, to ten program został zaprojektowany właśnie dla Ciebie. To jest proces. Spotkania, materiały, konkretne zadania, analiza Twoich decyzji. Nie obiecuję szybkich milionów, obiecuję strukturę, która daje przewagę w długoterminowym działaniu. Jeśli zdecydujesz się zaangażować i działać z gotowym systemem, a nie eksperymentować, wejdź na link w opisie www.właściwykurs.com od zera do rentiera. Sprawdź szczegóły, bo wolność finansowa nie zaczyna się od marzeń, zaczyna się od decyzji. Po pierwsze, nie opieraj całej swojej tożsamości na zawodzie. Jeśli rynek pracy może się radykalnie zmienić, to tożsamość oparta wyłącznie na roli zawodowej staje się krucha. Po drugie, buduj zdolność adaptacji, nie konkretną umiejętność, zdolność uczenia się, zdolność zmiany, zdolność poruszania się w niepewności. Po trzecie, myśl systemowo, nie tylko o pojedynczych narzędziach, ale o tym, jak technologie zmieniają całe struktury. Po czwarte, inwestuj w rzeczy, które są trudne do zautomatyzowania, takie jak relacje międzyludzkie, zdrowie, charakter, zdolność do współpracy, bo nawet jeśli inteligencja przestanie być naszą przewagą, człowieczeństwo nadal będzie miało wartość. I teraz najmocniejsze zdanie. Jeśli AI rozwiąże wszystkie problemy, wygra ludzkość. Jeśli nie, przegra cała. Ale niezależnie od tego, co się wydarzy, Twoje decyzje dzisiaj nadal mają znaczenie. Prawdziwe pytanie nie brzmi, czy AI nas zastąpi, tylko czy my jesteśmy gotowi na świat, w którym inteligencja przestaje być naszą przewagą i czy potrafimy żyć odpowiedzialnie w czasie największej transformacji w historii. To jest rozmowa, którą dopiero zaczynamy.